Cześć, witajcie. Kolejny film. Tym razem kompakt ze zmieniarką 5 płyt. Sprawny, działający do konserwacji, przeczyszczenia, odkurzenia. Wyczyścimy również ten filtr wyświetlacza, sam wyświetlacz, bo jest zakopcony. Odkurzymy wnętrze. Ja już pozwoliłem sobie rozebrać tutaj troszeczkę środek. Zdjąłem tackę, aby dostać się do lasera, który wyczyścimy sobie, właściwie to soczewkę. Przeczyścimy pasek napędowy 1. Tam gdzieś chyba jeszcze... Tak, tu mamy jeden. Jeszcze chyba jeden jest. Jak się wysunie tackę? Dobrze mówię? Tak, jeszcze jest jeden pasek, także je sobie przeczyścimy. Przeczyścimy koła. Naoliwimy to, co trzeba, to, co mówiłem. Wyczyścimy również. Zobaczcie. Widać różnicę, nie? Widać już różnicę, że ekran, właściwie lampa jest zakurzona, także będzie o wiele lepszy efekt podświetlania. Sprawdzimy sobie całość toru, jak działa wzmocnienie z lasera na punkcie kontrolnym. Naoliwimy co trzeba i złożymy. Taka krótka konserwacja, to jest załącznik do Technicsa magnetofonu, który robiłem w poprzednim filmie. W tym filmie chyba zamieszczę jeszcze jeden magnetofon Pionier i powalczymy z jeszcze jednym CD Technicsa, ale tam walka może być nierówna i może skończyć się na kapitulacji. Także dobrze, ja szybciutko to konserwuję i sprawdzimy sobie potem na testach, czy cały system zmiany, wysuwania tacki nie blokuje się, odkurzymy całe wnętrze. To tyle na ten czas, biorę się za robotę i składam. I mechanizm wysuwania tacki już wyczyszczony, paski wyczyszczone, soczewka również, całe wnętrze odkurzone, żeby nie było wolnego kurzu, który mógłby osiąść na soczewce. Złożę, zobaczymy, czy jest lepiej, ponieważ na jednej płycie mieliśmy przeskakiwanie utworów. Jak sobie testowałem wcześniej, zobaczymy teraz, jak to działa. Ekran już wyczyszczony również, ten filtr i lampa, wyświetlacz właściwie fluorescencyjny. I tyle. Dobra, składamy. I sprawdźmy sobie działanie w praktyce. Mamy płyty włożone. Włączmy odtwarzacz. Sprawdza teraz dostępność płyt, gdzie jaka jest. Dobra, odczytał. To jest płyta numer 1. Włączmy w takim razie jedyneczkę. Szybko wczytał listę. Sprawdźmy. Bez zacięć. Laser się przesuwa płynnie. Sprawdźmy teraz ostatni utwór. Bez problemu, dość szybko. Ok, płytę numer 3 sprawdźmy. Ta płyta jest dość porysowana. Właśnie, może zobaczmy. Jest porysowana, ale bez problemu ją również odczytuję. Działa wszystko. Ta płyta ma jeszcze jeden feller. Może ja wam pokażę. Zobaczcie. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Jakie ona ma bicie. Słyszycie to? Nierównomierny jest, tylko dźwięk. Nie rysuje cały czas, nie ociera się, tylko ma bicie. Kiepskiej jakości płyta, a pomimo to wiązka lasera trafia na ścieżkę i śledzi ją, także jest ok. Dla porównania pokażę wam tą drugą płytę. Tutaj takiego efektu nie ma. Przykładam. Jest o wiele mniejsze to bicie. Także płyta również ma znaczenie. No i tyle. Odświeżony. Został założyć obudowę. Tylko kosmetyka właściwie. Tak, aby zestaw był w pełni sprawny, łącznie z magnetofonem. No i kiedyś tam również z tunerem. GTS 650, który również naprawiałem. To tyle. Lecimy teraz dalej. Kontynuacja działań przy zestawie Technicsa, przy zestawie wieżowym Technicsa. Odtwarzacz CD SL P230.
niesprawny. Jak słychać głośną pracę mechanizmu wysuwania płyt, szuflady. W ogóle nie odczytuje płyty, także zero wskazań. Pacjent nieżywy. Zobaczymy, czego to może być przyczyna, czy to mechanicznie coś, czy laser wyzionął ducha. Także bez otwierania obudowy się nie obędzie. Otworzymy obudowę, zobaczymy, co jest w środku. Tak wygląda środeczek. Mocno zakurzony laser, jak i cały mechanizm. Zero oznak życia. Laser chodzi, soczewka chodzi, także być może to jest uszkodzenie lasera i po prostu nic nie odczytuje, ale jak widzicie, soczewka chodzi. Także nie pozostanie nic innego jak szukanie usterki. Po dłuższej przerwie wracam do tego Technicsa SLP-230 na tym nieszczęsnym laserze, który porusza się w polu magnetycznym. Wyjąłem panel przedni po to, aby go wyczyścić, ponieważ jak widzicie, nawet tu widać, że środkiem pod filtrem jest po prostu brudna plama. Nie widać znaków alfanumerycznych na wyświetlaczu. Jest tak zakurzony, więc przy okazji wyczyścimy sobie również ten panel. Odkurzymy wszystko, żeby nie było nigdzie kurzu, który mógłby dostać się na soczewkę. Przeczyścimy mechanizm. Pasek. Niestety pasek od wysuwu tacki jest sztywny i spękany. Musimy go wymienić. Wyczyścimy wszystkie rolki, wszystkie mechanizmy. Naoliwimy to, bo zobaczcie, tu jest sucho. Tu jest zastygnięty smarek, suchutko. Wszystko chodzi z oporem. Także sobie wyczyścimy. A potem spróbujemy jakoś to skalibrować. Tych kalibracji w tym typie lasera jest bardzo dużo. Może jakoś uda się go uruchomić. Tak było w poprzednich filmach, całkowity trup. Nie odczytywał płyt, nie kręcił nad płytą. Zobaczymy, co da się osiągnąć. Może na końcu sprawdzimy sobie, łatwy dostęp jest do kondensatorów w zasilaniu. Sprawdzimy również w jakim są stanie. I tyle. Biorę się za czyszczenie. Tacka również zakurzona cała. To wszystko jest mocno zakurzone. Idzie to pod mycie. Całkowite mycie. Także szurubur, woda w ruch. Sytuacja podobna jak w poprzednim Technicsie. Lampa, jak widzicie, środkiem przykurzona całkowicie. Plama, filtr. Zobaczcie po tylu latach. Trzeba to wyczyścić. Odkurzymy wszystko i składamy. Oto smary. Stare, zestarzałe. Nie można tego zostawić, tak trzeba to wyczyścić. Ostatni etap to sprawdzenie stanu elektrolitów w elektrowni, czyli w zasilaczu. Pierwszy 2200 mikro 16V i jego parametry. Perfekcyjne. Także jeszcze sprawdzę wyrywkowo kilka sztuk. To pewnie z Matsushita. Tak, Matsushita. Także zostają. Sprawdzę wyrywkowo jeszcze kilka sztuk. Można składać i testować. Sprawdźmy sobie drugi elektrolit dużej pojemności. Zaraz po mostku prostowniczym, czyli zasilanie drugiego zasilacza. Pierwszy, jak widzę, z pierwszego mamy pierwszy zasilacz. Daje nam napięcia plus 5V, czyli plus 4,9 i plus 7,7. To jest zasilane z tego pierwszego kondensatora, który sprawdziliśmy, a z drugiego kondensatora dużej pojemności zasilane są linie pomocnicze. Także sprawdźmy sobie drugi dość ważny kondensator. Lecimy. Jednak źle powiedziałem, to nie Matsushita, tylko Mitsubishi. Przynajmniej tak wygląda ze znaczka, chyba że to jest znaczek Matsushita, ale Matsushita ma znaczek takie M. Nie wiem, czy to jest Mitsubishi, Matsushita. Raczej Mitsubishi. I parametry drugiego kondensatora. 1000 mikro stracił, ESR niskie. 1000 mikro to jest, jak dobrze kojarzę, 5%, także zostaje. Może jeszcze wyrywkowo sprawdzę jakieś mniejsze pojemności wokół
stabilizatora wokół elementów, które mogą się grzać. Jeśli jest ok, to zostają. I to wszystko. Odtwarzacz już złożony, wyczyszczony. Panel przedni cały wypucowany, tacka również. Zobaczmy sobie, jak teraz działa. Udało się uruchomić jednak ten laser, wyregulować go na tyle, że zaczął działać. Teraz wyświetlacz świeci elegancko, nie ma ciemnej plamy. Przyciski działają. Zobaczmy, jak wysuwa się tacka. Stary pasek. Zobaczcie, jaki odkształcony. Sztywny. Już jest spękany. Poszedł do wymiany. Coś miałem takiego, żeby podpasować. Akurat ok. Teraz tacka wysuwa się bez zacięć. Bez żadnych chrobotów jakichś. Dobra, spróbujmy sobie płytę, która jest bardzo kiepska. To, co prezentowałem na poprzednim Technicsie. Lista szybko wczytywana. Przewijanie działa. Laser jest troszeczkę zużyty, ale udało się to nawet nieźle zrobić, nie traci ścieżki. Jest ok. Zobaczmy sobie jeszcze inną płytę. Podoba mi się, że jest potencjometr na wyjściu słuchawkowym. Przeczyściłem, również nie trzeszczy. Jest ok. Kartka papieru mi tu na słuchawkach leży. Ok. Zobaczmy sobie ostatni utwór. Bez problemu wczytuję. Także jest ok, fajnie. Przyciszmy sobie, żeby YouTube nie wyciął. Kondensatory również sprawdziłem. Niestety nie obyło się bez strat. Mój miernik, tester. Mój miernik, tester skończył żywot. Dostał kopa od kondensatora. Szybko zamówiłem kolejny. Także straty jakieś są, muszą być. I tyle. Jak widać, gra przywrócony do żywych. Wymyte, wszystko wyczyszczone. Nasmarowane. Mam nadzieję, że jeszcze pogra ten laser trochę. No niestety nie ma do niego żadnych zamienników. Także trzeba liczyć na to, że jeszcze jakiś czas pogra. Na oryginalnych płytach powinien dawać radę. Dobra, to tyle. Zamykamy. Idziemy spać. I ostatni sprzęt w tej serii. DEC Pionier CT5. Nic nie wiem o tej maszynce. Jedyne co, to że nie działa. No i musimy to naprawić jakoś. Na pewno z tego co... O, co to? O, jest. Z tego co mówi właściciel, paski do wymiany i to by się zgadzało, ponieważ jeden już wyszedł tutaj bokiem, że tak powiem. O. To był raczej od napędu silnika. To jeszcze japoński sprzęt. Jak widać, wskaźniki wysterowania już LEDowe. Dolby B, C, filtr MPX, także do nagrywania audycji radiowych można wykorzystać. Podwójny potencjometr, który od razu pełni rolę zarówno balansu, jak i wzmocnienia sygnału wejściowego do nagrywania. I co więcej? O, szukanie muzyki, czyli wyszukiwanie, zatrzymywanie w przerwie między utworami. I tyle. Wszystko soft touch. Jak widać, przyciski typu soft touch.
Silnik pracuje, ale nie załącza się ani przewijanie, ani odtwarzanie, czyli pasek główny również napędowy zerwany zapewne. Więc na razie sobie nic nie przetestujemy. Rozkręcam sprzęt. Paski już wcześniej zakupiłem. Zestaw pasków to są 3 paski, aż tutaj idą jeden do licznika, jeden napęd i pewnie coś od przewijania. Także zajrzymy sobie do środeczka, zobaczymy co tam w środku. No i postaramy się to jakoś zregenerować. Zobaczę tylko jeszcze jaka to jest głowica, jakiego typu. No niestety nie widzę, zasłonięta. Dobra, zdejmujemy obudowę, zaglądamy do środka. Tak prezentuje się środek. Wszystko w oryginale, wszystko Japonia, Elna. Układy producenta Pionier. Transformator zaekranowany, tu płytka. Czyżby to był rekin, czyli nagrywanie, wejście. Tu jest przewzmacniacz mikrofonowy, a tu z tego wynika, że to jest być może albo Dolby, no taka zaekranowana, być może Dolby. No dość rozbudowana konstrukcja, jak na tak prosty magnetofon, ale to jest małe miki przy tym co tutaj mamy. Nie wiem czy widzicie, ale oś silnika jest dziwnie wygięta i silnik, pomimo iż włączone jest zasilanie, włączmy sobie zasilanie, widzicie, on nie pracuje. Zasilanie włączone, a silnik stoi dęba. No to mamy mały zgryz. Pasek chodzi luźno, ten pasek zerwany również. Pasek płaski, jeszcze cały, ale również spękany. Z tym, że dlaczego nie działa silnik? Czy rolka jest krzywa? Tak wygląda. No to najpierw się tym trzeba zająć, czy w ogóle jest to do zrobienia. Zanim cokolwiek będziemy działać, czyścić więcej, najpierw zajmę się silnikiem, także demontuję cały mechanizm i zobaczymy sobie na zewnątrz, co go boli. Robota będzie dość ciężka, bo jak widzicie, wszystko jest na kablach. Kable są zakręcone na tak zwaną wijkę, jak to w starych sprzętach. Są dość sztywne, także pewnie popękają. A tu trochę trzeba będzie tym wszystkim pomajdać. Porobię sobie zdjęcia tego mechanizmu, ponieważ muszę powoli go rozkręcać, żeby dostać się do silnika, żeby go wymontować. Silnik Pioniera, sygnowany. Napięcie do niego dochodzi, grzeje się, ale stoi dęba. Także jakoś muszę porobić sobie parę fotek i rozkręcam dalej. Dobrałem się do silnika i zobaczcie, co widać. Ślad zwęglenia plastiku, dość mocne przegrzanie. Także gdzieś ten silnik dostał albo strzał, albo był zablokowany i niestety uzwojenia, jak widać, nie ma. Spalone uzwojenie. Także jesteśmy troszeczkę w lesie, bo nie mamy silnika sprawnego. Płytka, jak widać, również podgrzana dość mocno, przegrzana. Trzeba spróbować jakoś otworzyć ten silnik i zobaczyć, co jest tam w środku. Albo trzeba szukać silnika, zamiennika jakiegoś. No coś trzeba będzie podpasować. Dobra, ja na spokojnie sobie to poza kadrem rozbiorę, zobaczymy jak wygląda uzwojenie. Niestety zobaczcie, łożysko, które tutaj jest, tuleja łożyskująca, stopiła plastik, jest przekrzywiona, przekoszona. Jak to się nazywa? Komutator, dobrze mówię. Również plastik, który był pomiędzy tymi stykami komutatora, został stopiony. One są zwarte ze sobą. Jak widać, barwa tego uzwojenia jest ciemna, także zostało
Zostało ono przegrzane. Chyba nie pozostaje nic innego jak szukać nowego silnika. I tyle. Spróbujemy coś podpasować. Jeszcze próbuję walczyć. Montowałem szczotki, one są całkowicie zalepione rozpuszczonym plastikiem, nalotem. Praktycznie mają przejścia. Zobaczymy, oczyszczę je. Oczyszczę jakoś to łożysko, nasmarujemy, zobaczymy, czy uda się chociaż uruchomić ten mechanizm. Silnik złożyłem, naoliwiłem. Uzwojenia wykazywały. Tutaj jeszcze blaszkę muszę dogiąć, no niestety troszkę siły trzeba było użyć, żeby to rozebrać. Szczotki wyczyściłem. Uzwojenia wykazywały jeszcze przejście, także zaryzykowałem, złożyłem. No i oto efekt. Nie wiem, czy słychać. Okej. Nie wiem, czy słychać, ale silnik się obraca. Dość cicho pracuje, także myślę, że efekt zadowalający. Zobaczymy, jak będzie pracował na mechanizmie. Przynajmniej na ten czas mogę zająć się czyszczeniem dalszym mechanizmu. Wymianą pasków. O, przy okazji zobaczmy sobie, jak on sobie tam chodzi w tle. Widzę, że pobór prądu mu spadł na moim zasilaczu. Na początku miał dość zawyżony, teraz spadło, więc może się dotarły te panewki. Naoliwiłem je na nowo, więc może zacznie to hulać. Mamy paseczek stary. Tutaj paseczki nowe, także wymienimy sobie. Zobaczę chociaż, jaką ma. Powinien żyć. Spadek. Pobiera w tym momencie niewielki prąd na biegu jałowym, także tak, pod obciążeniem rośnie, a na biegu jałowym ma niewielki prąd. Zobaczmy sobie tylko. Pasek stary, pasek nowy. Pasek stary jest o wiele bardziej sztywny. Nowy jest bardzo elastyczny, także na pewno sobie wymienimy. Stary odkładam, żeby się nie pomylił. A może zróbmy właśnie pomiar prądu na biegu jałowym. Miliampery, pyk, pyk, na szybciutko. Oczywiście źle przepiąłem multimetr. Ok. Mamy na biegu jałowym 40 mA. Pod obciążeniem oczywiście wzrasta. Bieg jałowy 37 A. Zobaczmy jeszcze, jak regulacja obrotów. Minimalne spadł prąd. Szybkość maksymalna urósł. Także regulacja działa. Prąd wykazuje stabilność w czasie. Także może obroty będzie trzymał. Zobaczymy, jak wyjdzie to już na mechanizmie. Mechanizm złożony, silnik sprawny. Niby wszystko działa. Nawet go nie słychać po włączeniu, ale zobaczcie. Daje odtwarzanie, taśma idzie i po chwili rozłącza. To samo ze wszystkimi funkcjami, przewijanie i rozłącza, czyli działa ta funkcja auto stop. No i mam zgryz, bo nie wiem, jak to jest tu zrealizowane. Trzeba będzie grzebać. No nic, ja szukam dalej, dam znać. Walczę z tym dekiem dość mocno. Już coś tam ruszył. Doszedłem, dlaczego wyłącza mi mechanizm, ponieważ po starcie rozłączał mechanizm po jakimś czasie. To znowu silnik, a raczej napęd cały stracił moc. Jak widzicie, płytka w tym miejscu jest dość mocno przygrzana i prawdopodobnie odleciał ten układ AN66
6610. Jest to sterownik silnika. Ma on za zadanie stabilizować obroty, czyli inaczej w miarę rosnącego obciążenia silnika. Powinien się po prostu zwiększać prąd dostarczany do silnika. Natomiast w tym momencie regulacja napięcia wyjściowego owszem istnieje, ale już niewielkie przyhamowanie silnika powoduje straszny spadek napięcia na silniku. Czyli układ nie działa tak jak powinien, nie kompensuje obciążenia, przez co mechanizm nie może załączyć się do pozycji play, ponieważ przy tym etapie, gdzie musi podciągnąć głowicę całą nagrywającą i odtwarzającą wraz z dolką dociskową do góry, niestety brakuje mu pary, staje mechanizm. Próbowałem na krótko podłączyć silnik i wtedy wszystko działa, także silnik jest ok, mechanizm jest ok. Problem tkwi w tym układzie. Widać, że on tu dostaje dość mocno. Płytka jest lekko zwęglona, także zamówię układ, może zamiennik europejski i złożę go tutaj na paście termoprzewodzącej do laminatu, dlatego ona tu jest pocynowana, aby zwiększyć powierzchnię chłodzenia, także ja doleję cyny i na paście przykleję go do tego laminatu, podegnę odpowiednio nóżki, żeby były dociśnięte, zobaczymy. Także na dzisiaj koniec, późna godzina, nie lubię tak rozbebeszać roboty, bo teraz musi to stać na warsztacie do momentu, aż nie przyjdą mi elementy, bo ciężko już mi to będzie złożyć, żeby przesunąć. Także idę spać, jutro zamawiam elementy, no i lekki przestój w pracy. I wracamy do tematu kontrolera silnika w magnetofonie Pionier CT5. Znalazłem układy zastępcze do tego układu AN6610. Jest to TDA 1151. Troszeczkę musiałem poczekać na układy, ściągałem je z zagranicy. Jest to odpowiednik AN6610, z tym, że ma inny pinout, czyli trzeba przekręcić o 180 stopni i tak zamontować w gnieździe. Wtedy mamy odpowiednik 1:1. Także ja montuję i sprawdzamy, czy silnik nabierze mocy potrzebnej do załączania play. No i silniczek zapracował. Teraz ciężko go zatrzymać w palcach. Także wszystko jest ok. Mam wrażenie tylko, że ma zbyt wysokie obroty. Ale w sumie to nie mogło mieć wpływu wymiana tego układu. No nic, założymy, zobaczymy. Teraz siła jest. I Pionier CT5 ukończony, już skalibrowany. Skalibrowany tor odczytu, tor nagrywania, skos głowicy, panel przedni wymyty, podklejona klapka, ponieważ była urwana, wymienione paski, naprawiony silnik, wymyte potencjometry i tyle. Na szybciutko zróbmy sobie test. Kaseta testowa włożona. Zróbmy sobie najazd na oscyloskop, a potem sobie zaprezentujemy może jeszcze jakieś funkcje tego. Wszystkie funkcje tego deka. OK. Włączmy sobie odtwarzanie. Jak widać, poziomy równe z kasety testowej. Częstotliwość testowa 333 Hz. Widać, troszeczkę napływa. Można spróbować jeszcze delikatnie, widzę, podregulować te 2 Hz, zjechać w dół.
Ok. Teraz mamy 6,3 kHz. Jak widzicie, skos głowicy w miarę poprawnie ustawiony. Nawet bardzo poprawnie powiedział, jak na taki prosty deck. Zobaczmy sobie XY. Fajnie trzyma stosunek amplitud obu kanałów dla 6,3 kHz. Dobra, to teraz sobie jeszcze zróbmy taką rzecz. Ok, wracamy. Sprawdźmy sobie teraz tor zapisu. Nagramy sobie sygnał 1 kHz i sygnał 8 kHz. I następnie odtworzymy sobie nagranie. Zobaczymy, jak wyglądają amplitudy w obu kanałach. Myślę, że wystarczy. I jak zbieżność faz. I teraz sygnał 8 kHz. Widzicie to na oscyloskopie. I co? Myślę, że wystarczy. Nie będziemy przedłużać. Stopujemy. Cofamy się do początku nagrania. I jedziemy. Jak widzicie, obie amplitudy równe. Sygnał 1 kHz. Całkiem przyzwoicie to wyszło. Zbieżność faz dla jednego jest wzorcowa. I sygnał 8 kHz. Rozciągnijmy deczko. Jak również w porządku. Zgodność faz, amplitud. Ok. No i co? I to chyba tyle. I to wszystko. Skręcam obudowę. Jeszcze troszeczkę go potestuję. Przesłucham, coś nagram, może jakąś audycję z radia i odsłucham na słuchaweczka, bo to najlepiej na słuchawkach odsłuchiwać. Wtedy wyłapuje się wszelkie niedoskonałości. A to zobaczmy sobie w takim razie jeszcze. Może coś włączymy faktycznie, chociaż na słuchawkach zobaczmy, jak to gra. I czy to w ogóle gra? Funkcja wyszukiwania muzyki, czyli znajduje nam ciszę między nagraniami, na nim się zatrzymuje. Widzicie, przechodzi automatycznie w tryb odtwarzania. Tu jeszcze mamy funkcję timera, czyli po włączeniu zasilania. Może sprawdźmy sobie taką rzecz. Przełączmy na play. Jeżeli włączy nam się zasilanie, czyli wtyczkę naszą podłączymy na przykład do urządzenia, które samo się włącza, które samo ma gniazdko wyjściowe, to wtedy po załączeniu zasilania automatycznie startuje nam lub albo odtwarzanie, albo nagrywanie. Także taki myk. Co więcej, Dolby B, Dolby C, filtr 19 kHz wycinający nam, gdy nagrywamy audycję z tunera. I tyle. Wszystko zrealizowane na, tak jak mówiłem, na mikrostickach, tak zwany soft touch. Także testujemy. Jeśli wszystko będzie ok, może wracać do właściciela. Chyba tym filmem kończę tą serię decków. Wcześniej mieliśmy deki Technicsa, teraz ten deck Pioniera. To tyle. Do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.